Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Pamiętacie odcinek, w którym mówiliśmy o jeździe bez strzemion, jakie ona przynosi świetne korzyści? Dzisiaj zajmiemy się levelem wyżej, czyli zajmiemy się skokami bez strzemion. Zapraszam Was do oglądania. Często zapewne, gdy skaczecie, zastanawiacie się, jak polepszyć swój dosiad, jak polepszyć swój półsiad, co zrobić, żeby w tym skoku zachowywać się lepiej. I tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest jazda szeregów gimnastycznych. Oczywiście sama jazda szeregów gimnastycznych już przynosi duże efekty, ale można urozmaicić to ćwiczenie, jeżdżąc bez strzemion i bez wodzy. W dzisiejszym odcinku postaram się przybliżyć Wam, jak to zrobić. Może najpierw zaczniemy od tego, co ja dzisiaj ustawiłam, tak żeby Wam przybliżyć odległości, które można ustawić między przeszkodami. Mam ustawione dwa krzyżaki na skok, wyskok, fula i stacjonata. Te odległości staram się dostosować do konia, tak żeby nie zmuszać go do dalszych skoków, do bliższych skoków. W tym ćwiczeniu ustawiam przeszkody w taki sposób, żeby koniowi było wygodnie i żeby on te przeszkody pokonywał naturalnie, no bo w innym przypadku jeździec nie będzie się mógł skupić na sobie, tylko będzie musiał pracować nad koniem. To ćwiczenie można wykonywać z kłusa bądź z galopu. Julia jest dzisiaj z nami, zaraz ją poznacie. Wiem, że jej to ćwiczenie będzie znacznie łatwiej wykonać z galopu, dlatego też będziemy je jeździć z galopu. Jeżeli już stopień wyszkolenia zawodnika jest nieco wyższy, można to ćwiczenie jeździć z kłusa i tak też polecam. Mamy ustawioną wskazówkę, na galop ustawiam jedną, tu mam odległość około 2,70. Następnie mam krzyżek, odległość między tymi dwoma krzyżakami to jest około 3 metrów i następnie odległość na jedną fulę do stacjonaty mamy 6 metrów. Tu może stać okser. Okser oczywiście spowoduje dłuższy skok u konia, który będzie nieco trudniej wysiedzieć. Taki szereg można ustawiać całkiem długi. Ja ostatnio tak sama sobie ćwiczyłam i miałam taki szereg ustawiony na 5 przeszkód. Można go ustawiać dowolnie długi. Oczywiście im on będzie dłuższy, tym ćwiczenie będzie trudniejsze. Ja Ci ustawiłam w miarę proste ćwiczenie, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. Słuchajcie, jak jedziecie po raz pierwszy na taki szereg, to proponuję nie jechać od razu bez strzemion, tylko przejechać sobie taki szereg na koniu przynajmniej raz, 2 razy, żeby zobaczyć, jak koniowi będą te odległości, które zastosujecie, pasowały, czy czegoś się nie będzie bał. Ja na przykład mam tu 2 podmurówki pod tą przeszkodą, pod stacjonatą, więc może się okazać, że koń się będzie ich bał. No i lepiej jednak sprawdzić to ze strzemionami niż bez strzemion, prawda? Bo łatwiej jest spaść, jak się nie ma strzemion. I poprosimy zaraz Julię, żeby nam to przejechała normalnie z wodzami, ze strzemionami. Proszę, Julia, jedziemy. Dobrze, okej. Jak Miałaś podjechać, Julia, ale nie dokładnie jak mówię. Jak już przejedziecie raz, chodź tu z tym koniem, jak przejedziecie raz lub 2 razy ten szereg i macie pewność, że wszystko jest w porządku, wtedy możemy rozpocząć ćwiczenie. Ja poproszę Julię o to, żeby wyciągnęła nogi ze strzemion i przejechała ten szereg gimnastyczny tak samo, jak jechała przed chwilą, ale bez strzemion. A mam taki pomysł, a może jej troszeczkę podniesiemy, stacjonatkę, bo miałam wrażenie, że nie stanowi to dla konia problemu, więc jej podniesiemy. W domu lepiej jak robicie i sobie ćwiczycie, to dobrze jest przejechać podniesiony, a potem sobie podnieść. A że Julia bardzo chciała być na filmie, a oczywiście fajnie jest, jak się coś dzieje, no to jej podniesiemy teraz. Spokojnie, nie pędź nim. I tak jak widzieliście, nie stanowiło to żadnego problemu dla zawodniczki. Przejedziemy jeszcze raz. Jedź. Patrzysz, gdzie jedziesz i spokojnie sobie siedzisz. Dobrze, bardzo dobrze. Gdy ten etap mamy za sobą i ćwiczenie wydaje się już całkiem proste, możemy wprowadzić kolejne urozmaicenie. Fantastycznym ćwiczeniem na dosiad
jest skakanie w takiej gimnastyce z rękami z tyłu. I to nie ma wyglądać tak, jakbyśmy lecieli samolotem, że te ręce są gdzieś z boku. Fantastyczny efekt osiągamy wtedy, jeżeli ręce są z tyłu na plecach w taki sposób. Powoduje to, że mamy otwartą klatkę piersiową. Jednak jeżeli chcecie skakać bez wodzy, czyli bez używania wodzy, oczywiście te wodze, zaraz zobaczycie, one przy najeździe będą używane, one będą używane tak w zakręcie, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te wody się poplątały, więc je związujemy w taki oto sposób, bardzo prosty. I wtedy Julia może je trzymać normalnie i sobie koniem do przeszkody dojechać, ale jak je puści, wtedy się nic nie stanie, koń się w wodze nie zapląta. Dobra, i jedziemy, Julia. Nogi w strzemionach teraz i będziesz puszczać wodzę na wskazówce, dobrze? Okay. Super. Julia się nie boi. I spokojnie, pamiętaj, spokojnie, tak? Tak, bardzo ładnie. Przejedź jeszcze raz. Dobrze sobie takie ćwiczenie kilka razy powtórzyć, bo to, że się raz uda, to może być przypadek. Tak, o jak ładnie. Bardzo dobrze, super. A teraz taką kumulacją, czyli coś, co możecie zrobić, co będzie moim zdaniem bardzo dobrze działało w przyszłości na Wasze skoki. Rozwiązuje to wiele problemów, na przykład taki, jeżeli macie taki problem, że w skoku za bardzo się kładziecie, albo macie, znaczy właśnie jak najczęściej jak się ktoś za bardzo kładzie w skoku, to ma problem z tym powrotem i w momencie, gdy są szeregi, jest ogromny problem, żeby zejść do przeszkody, dopchnąć konia w szeregu i znowu się złożyć. Jeżeli macie z tym problem, to ćwiczenie jest po prostu idealne. Pojedziemy to samo, tylko bez strzemion i bez wodzy. W momencie, jeżeli będziecie wykonywać swoim ciałem zbyt gwałtowne ruchy, wtedy zobaczycie, że przy takiej gimnastyce, która będzie się składać z kilku członów, nie nadążycie. Dlatego to ćwiczenie powoduje, że musimy siedzieć nisko, stabilnie i ruch ciała jest tylko taki, jaki jest potrzebny w danej chwili. Nie jesteście w stanie bez strzemion i bez wodzy wykonać zbyt gwałtownych ruchów, no bo to się niestety wtedy skończy upadkiem. Julia teraz wypina strzemiona, no bo często jest tak, że te strzemiona uderzają Was o kostki i przeszkadzają w ćwiczeniu, bo uderzają i jeźdźca, i konia. Dlatego jeżeli robicie tego typu ćwiczenia, dobrze jest po prostu całe strzemiona najwygodniej z poślizgami wypiąć i wtedy bez problemu będziecie mogli jechać. I jedziemy, Julia. To ćwiczenie się wydaje bardzo trudne i często jak je proponuję osobom, które zaczynają ze mną jeździć, to słyszę takie nie, ja nie dam rady, a potem jak zaczynają jeździć, to wszyscy się cieszą, bo to jest naprawdę fajne, to jest bardzo fajna zabawa. Dlatego jeżeli trenujecie skoki, jeżeli chcecie się rozwijać, chcecie jeździć lepiej, proponuję właśnie poustawiać sobie takie szeregi gimnastyczne i je pojeździć, bo wnosi to naprawdę bardzo dużo do Waszej jazdy, do równowagi, do sylwetki, do prawidłowej pracy górą, skoku i bioder, więc z wykonywania tych ćwiczeń płyną same korzyści. Oczywiście jak ustawiacie sobie tego typu przeszkody, pamiętajcie o tym, że odległości muszą być dostosowane do Waszych koni. Jeden koń ma większą fulę, drugi krótszą. Tu nie ma miejsca do regulacji czegokolwiek, dlatego te odległości muszą być idealnie dostosowane dla koni. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, czy jeździliście już takie szeregi gimnastyczne, czy jeszcze nie. Jeżeli spróbujecie, napiszcie w komentarzu, jak Wam poszło, a ja zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrypcji kanału oraz do klikania łapek w górę, jeżeli Wam się film podobał. Nie wiem, czy pamiętacie, ale cały czas działa Patronite, system, którym możecie wspierać to, co robimy. Jeżeli macie taką ochotę, to serdecznie zapraszamy, a ja chciałam pozdrowić naszą patronkę Anię, która wspiera nas od dłuższego czasu. Często zapewne macie taki problem, jak chcecie wsiąść na konia i nie ma schodków, albo gdy nie możecie dosięgnąć nogą do strzemienia. Taki problem może się także pojawić w terenie, jeżeli spadniecie z konia. Jak wsiąść na konia? Co zrobić? Jednym ze sposobów jest wrzucenie i teraz często z tym właśnie pojawia się problem, czyli jak kogoś wrzucić, żeby było bezpiecznie, żeby ktoś wsiadł.
jak się zgrać, żeby dać radę, bo ktoś sobie myśli, o Boże, ja jestem taka ciężka, że ktoś mnie nie podrzuci, ale nie, nieprawda. Jeżeli zrobicie to dobrze, wtedy bez problemu nawet taka lżejsza osoba wrzuci taką cięższą.